Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci, trzymam was w moim sercu, w którym chronię wszystkich, którzy do mnie przychodzą. Jeszcze raz wzywam was do zachowania mocnej i niezachwianej wiary, karmionej codzienną Eucharystią, wytrwałą modlitwą i ciągłymi prośbami, aby Duch Święty wspomagał was w każdej chwili i abyście odnieśli sukces wobec ciągłego przychodzenia i odchodzenia zasadzek diabła, który w tym czasie atakuje dzieci Boże. Zło przedstawia się na milion sposobów i tylko rozeznanie doprowadzi was do obrania właściwej drogi. Wróg walczy uparcie, pozostaje w ciągłej walce przeciwko każdemu wiernemu dziecku. Wróg utrzymuje się w ciągłej walce, aby oddalić, zdezorientować, a przede wszystkim zniechęcić Kościół mojego Syna. Wszystko, co dzieje się na świecie, wydarzenia przyrody, rzezie, skrajny głód, plagi, jest produktem tego, co człowiek sam zasiewa w swoim sercu. Życie nie jest cenione jako dar, ale raczej jako posiadanie, o którego końcu można decydować. Najukochańsze dzieci, to nic innego jak znak, jak wielki brak uczuć, jak wielka próżność jest w sercu człowieka. Moje wierne dzieci towarzyszą mi w tym wielkim bólu, jaki moje serce cierpi przed tak wielką obrazą Boga. Każdy z was musi być świadomy tego, co dzieje się na świecie i uważnym okiem analizować te wydarzenia, za którymi kryje się sam diabeł, przygotowując serca tych, którzy są letni, do działania przeciwko swojemu Bogu i przeciwko swoim braciom. To opętanie przez diabła, który przechadza się po świecie w poszukiwaniu dusz, które żyją z dala od Boga, aby przejąć nad nimi władzę i przynieść ludzkości więcej cierpienia, przyniosło w konsekwencji rzezie, rozprzestrzenianie się innych środków eksterminacji, które są obecnie stosowane, że nie porusza ludzkiego serca widok brata i siostry umierających z głodu, obojętność na cierpienia fizyczne i duchowe bliźnich. To nie jest normalne wśród tych, którzy zostali stworzeni ręką tego samego Ojca. Nazywa się to brakiem uczuć, nienawiścią, zapominalstwem i jest spowodowane przez wroga ludzi, przez tego samego demona, który zatwardza ludzi, zżerając ich serca i sam nasycając je wszelkim złem, które wydziela jako Pan ciemności. Moje dzieci, wydawanie rozkazów, aby bez żadnej obawy usunąć imię Boże z każdego czynu lub dzieła człowieka, te grzechy i inne, które powodują, że serce mojego Syna i moje krwawi, są cofnięte w czasie, aby przypomnieć sobie grzech, którym żyła Sodoma i Gomora. A dzisiaj, dzieci, dzisiaj muszę wam powiedzieć ze smutkiem, że grzech teraźniejszości przewyższył grzech przeszłości. W tej chwili grzech przejął władzę i jest to zasadnicza część modernizmu, głównie wśród młodzieży. Ale nie mogę zaprzeczyć, że również dorośli są zanurzeni w bolesnych aktach przeciwko integralności bezbronnych. Dzisiaj ludzkość postrzega grzech jako coś naturalnego, zapomina o swoim Stwórcy, a to sprowadza na człowieka zło i choroby, które są niezbitym znakiem bliskości wszystkiego, co zbliża się do ludzkości. Jest to czas, w którym zło tak bardzo przeniknęło człowieka, że zwraca się przeciwko samemu człowiekowi. Wiem dobrze, że znacie proroctwa, które nie zostały ogłoszone po to, aby przejść niezauważone lub aby wywołać w człowieku strach. Nie, proroctwa zostały ogłoszone po to, aby człowiek wziął je pod uwagę i zmienił się, lecz to nie zostało osiągnięte i wszystko rozlewa się na ludzkość. Na całej ziemi panuje ciemność. Jest to ciemność grzechu, która uwalnia się nad ludzkością i przyniesie to,
co dla człowieka będzie długą nocą, w której demony wyjdą ze swoich pieczar w poszukiwaniu letnich dusz lub dusz całkowicie oddalonych od Boga, aby pogrążyć je w grzechu. To jest powód, dla którego już w tym czasie słudzy diabła o niższym statusie wychodzą pomału i w ten sposób zawłaszczają wolę istot ludzkich bez Boga, kierując nimi tak, że popełniają tyle zbrodni, tyle aberracji, tyle narkomanii, tyle oburzenia na niewinnych. Diabeł codziennie bardziej opanowuje ludzi. Umiłowani, grzech pochłania, zaciemnia myślenie człowieka, to jest powód, dla którego istnieje tak wielka przemoc wśród istot ludzkich. Ten czas jest czasem kryzysu. Lud mojego Syna przeżywa kryzys z powodu swojego uporu, dobrowolnego oddalenia się od Boga, oddawania czci fałszywym bogom. Przeszłość się powtarza, a człowiek sam siebie karze, dopóki nie uzna swojego grzechu. Niekontrolowana agresywność żyje obok każdego z was, to jest powód, aby nie oddzielać się od modlitwy, od Eucharystii, od miłości, bądźcie prawdziwi. Małe dzieci, czy chcecie pokonać pokusy? Módlcie się, abyście nie upadli, bądźcie lampami, które oświecają, bądźcie jednością, zachowujcie wiarę, abyście mogli odnieść zwycięstwo na chwałę Boga. Miłosierdzie Boga jest przed wami, nawet w tej chwili wielkich ciemności. Bóg jest miłością, a Jego miłość udziela się ludzkości w nieustannym akcie całkowitego oddania, dlatego przyjmijcie tę boską miłość, którą ofiaruje wam sam Ojciec. Najukochańsze dzieci, pozostańcie pewni boskiej obecności w każdej istocie ludzkiej, nie pozwólcie, aby potężni tego świata was przerazili, ponieważ ponad nimi pozostaje ten, który jest Panem nad wszystkim, co zostało stworzone. Bądźcie posłuszni, przygotujcie się, nie bądźcie z tych, którzy słuchają lekkich oddechów rządów, dając fałszywe zabezpieczenia swoim. Nadal odkładajcie na trudniejsze czasy, bo te mają nadejść, przygotujcie się i nie zapominajcie, że dla tych, którzy pozostają w wierze, Bóg pomnaża ile tylko posiadają, aby dzielili się z braćmi i siostrami. Moje ukochane dzieci, ta matka zaprasza was dzisiaj do modlitwy z siłą i wiarą, tak wielką, że daje ona światło tam, gdzie jest ciemność. Nie zapominajcie, że Bóg jest Bogiem miłości i przebaczenia. Kocham was, Matka Boża.